Cześć, witajcie. Sony ST-S555ES, czyli najwyższy model tunera z lat 80. z tej serii Esprit. Przewidziany był do współpracy ze wzmacniaczem ST, przepraszam, co mówię, TAF 555ES, czyli również najwyższy model, jeśli chodzi o Europę, wzmacniacza na tamten czas. Jest to egzemplarz przysłany przez pana Bartosza, któryś to już z kolei, tuner. I tak się złożyło, że kręcę film o tym właśnie tunerze, a mój czeka na strojenie i na porządne zajęcie się i serwis. No ale cóż, tak to bywa. Również posiadam taki tuner u siebie, ale zajmiemy się najpierw tym. Tunerek. Sterowanie, jak widzicie, już nie analogowe, tylko cyfrowe, czyli presety, zapamiętanie 8 stacji. Wyposażony jest w podwójne wejście antenowe, czyli można dwie anteny zastosować. Antena A, antena B, przełączane, jak słyszycie, przekaźnikiem. Podwójny filtr pośredniej częstotliwości, wide i narrow. W tym momencie nie powiem wam, jakiej szerokości są te filtry, ale to nam wyjdzie później, omówimy sobie to później. Wyciszanie, stereo mono, high blend, czyli to co Sony lubi. Tłumik wejścia antenowego B, to jest tylko na antenie B. OK. Strojenie, jak widzicie, przyciskami plus minus, nie gałką. Tak jak się w większości tunerów można spotkać, tylko strojenie za pomocą przełączników. Scan, to jest skanowanie jakichś po programach. Ja w tym momencie tego jeszcze nie rozkminiłem u siebie, bo tego nie potrzebowałem. Można sobie jakoś tam te programy, nie wiem czy to jest od sygnału, które wysyłały stacje, można było wyszukiwać. Mniejsza z tym. Fajna funkcja Colton, czyli wysyła chyba tutaj 400 coś Hz sygnał, albo nie, 400 Hz sygnał na wyjścia tego tunera. Fajne do ustawienia balansu w swoim systemie audio, także fajna funkcja. Mi tam się ona podoba. Na środku centralnie umieszczony wyświetlacz na bazie lampy elektronowej, VFD tak zwany, w skrócie. Bardzo czytelny, bardzo fajny. Wskaźnik sygnału dość duży, te kreski. Tutaj widać, że ekranik, sam wyświetlacz nie jest wypalony. Bardzo ładnie świeci. To dobrze, to fajnie. Panel w kolorze czarnym, delikatnie wypłowiałym. Mój nie wiem, czy to jest oryginalnie, czy nie. Może kiedyś zaprezentuję swój. Jest taki wyblaknięty, ale wzmacniacz 555S również mam w takim kolorze, więc komponuje się to. Wynalazek Sony Audio Current Transfer FM Stereo Tuner, czyli Audio Current Transfer na wyjściu. Nie mamy tradycyjnej cinczy, czyli wyjścia napięciowego, ale wyjście mamy prądowe. Mamy specjalny kabel, taką przejścióweczkę Sony wymyśliło. No widzicie, zaraz mi spadnie karta dźwiękowa, pociągnąłem. Sony wymyśliło taką przejścióweczkę. Jest tam, z tego co ja kojarzę, to nic więcej jak rezystory po prostu i to wszystko, czyli prąd przepływając przez rezystor powoduje spadek napięcia i tak jest transferowany sygnał. Upierdliwa jest tylko taka wtyczka z tyłu. Jeżeli nie mamy tej przejścióweczki, to trzeba sobie poradzić w ten sposób, że trzeba przerobić to wyjście prądowe na napięciowe. Może to na przykładzie mojego tunerka pokażę. Tutaj mamy przejścióweczkę oryginalnie, więc tak to zostaje. U mnie tuner kupiłem już z tą przeróbką, także to zostawiamy na osobny temat. No to cóż, zobaczmy sobie tunerek sprawny, może inaczej, działający. A czy sprawny, to zaraz nam się okaże. Sygnał z generatora mamy podpięty, 97,3 MHz.
minus 45 dBm sygnał, więc dość wysoki. No i zobaczmy, czy szukanie automatyczne działa. Troszeczkę to potrwa, niech szuka. No i zbliżamy się do naszego 97,3 z generatora. I o dziwo, nic nam nie zatrzymuje się, nic nam nie znajduje. To jest widać, że sygnał narasta, więc on mija ten sygnał, ale nam się na nim nie zatrzymuje. Więc przejdźmy w tryb manualny. O czym może to świadczyć? No, świadczy to właśnie o rozstrojonym torze pośredniej częstotliwości. Detektor zera rozjechany, nie jest ustawiony w minimum. Widzicie 97,3, nagle łapiemy sygnał, stereo się zapala, a automatycznie nam tego nie wyszukuje. Więc zobaczmy sobie. Wyłączone mamy wszystkie funkcje, white, stereo, OK. I zobaczmy sobie, jakie parametry mamy na wejściu na warsztat tego tunera. To będzie nasz punkt odniesienia w późniejszych pomiarach po strojeniu. Czy ma sens strojenie po latach? 35 setnych, kanał lewy, kanał prawy równo, SNR dramatycznie nisko, 48-49 dB. To jest gorzej niż nasze polskie odbiorniki dużo gorzej, bo to jest prawie 10 dB gorzej jak nasz Radmor, a co dopiero taki sprzęt jak Sony. Szumy wysokie harmoniczna druga, zobaczcie tutaj na analizatorze widma, druga harmoniczna trzecia, i nawet widać jeszcze czwartą, piątą, wysoki sygnał od pilota, także filtry kanałowe do strojenia, to już można zobaczyć, a zobaczmy sobie, jak odstrajają się 97 i 35, idę w górę, rosną, w dół 97,25, no jak widać nie rosną symetrycznie, czyli faktycznie rozjechany będzie zero detektora. Zobaczmy jeszcze, w tym momencie załączam tryb narrow, czyli wąski. Jak można się domyślać, to co zawsze powtarzam, zniekształcenia rosną, ale tutaj aż dwukrotnie powyżej 0,6, także ASNR 43 dB, więc już z takimi szumami no już słychać będzie, że będzie szumiała stacja, szumiał odbiór. Wróćmy sobie do trybu white, sprawdźmy sobie jeszcze czułość. Generator podpięty, tu mamy podpięte, dobrze. No i zobaczmy, czułość, może będę jechał minus 75 dBm. Zobaczcie, jak urosły zniekształcenia. Minus 80. Jeszcze nam odbiera stereo, jeszcze mamy stereo. Minus 85. Stereo jeszcze się pali, 41-42 dB. A zniekształcenie już 80, czyli słabiutko. Dobra, to są nasze pomiary wyjściowe i rzut oka jeszcze dla ciekawych na płytę główną, dość dużych rozmiarów, pokaźnie obsadzona. Podobno rozmiar nie ma znaczenia, ale chyba lepiej jak płyta jest większa, jak więcej jest tych punktów strojeniowych, jak lepiej jest dopracowane zarówno zasilanie, odsprzęganie i poszczególne bloki tunera. Zaczynając od lewej strony, oczywiście transformator zasilający po lewej stronie, odsunięty od wrażliwego toru WC, tak aby nie przenosiły się zniekształcenia. Ta cała część to jest zasilacz. Stabilizatory na radiatorach 3, jak widać, dość dużych rozmiarów radiatory. One się grzeją, dość duże pojemności w filtrowaniu. Dużo ich jest też. Będziemy sobie musieli sprawdzić te większe kondensatory elektrowni, jak to zawsze mówię. Kondensatory Nippon Chemicon. W głównej mierze w większości to jest Nippon Chemicon. Tutaj mamy Elna Serafin, te czerwone. A tak to Nippon Chemicon w głównej mierze. Teraz od prawej strony wejście antenowe. Tutaj mamy płyteczkę, jak dobrze myślę, z układem tłumika dla wejścia B. Blok wejściowy, nasza głowica ekranowana WC, tak zwany frontend, przekaźnik przełączający wejścia antenowe,
Tutaj mały blok to jest PLL, czyli pętla syntezy. Ten duży blok łącznie z tymi wszystkimi scalakami to jest kontrola wyświetlacza oraz układy zasilające nasz wyświetlacz VFD. Ten cały blok tutaj widoczny to jest peczka, czyli PC, łącznie z filtrami. Raz, dwa, trzy, cztery filtry, czyli całkiem przyzwoicie obsadzone. Dość dużo punktów do regulacji. Będziemy sobie lecieć według serwisówki. Tutaj mamy MPX, czyli wyjście, czyli na stereodekoder, kostka Mi PC 1223C. Kostka o dobrej prasie, że tak powiem. Separacja, czyli ustawienie separacji VCO. Tutaj blok pośredniej częstotliwości. Strojenie zera. Zniekształcenia gdzieś tutaj również znajdziemy. Tutaj wyjście ze stereodekodera, filtry kanałowe, potrójne, więc dość duża regulacja, jeśli chodzi o wycięcie tego niepożądanego pilota. I samo wyjście audio, czyli dwa układy, dwa opampy TL072 i TL082. Pierwszy realizuje wzmocnienie napięciowe, czyli zwykły wzmacniacz wyjściowy jak w wielu sprzętach. Natomiast ten TL082 jest odpowiedzialny za konwersję napięcie prąd, o czym mówiłem, czyli dostarczenie sygnału prądowego na to gniazdo wyjściowe. Taki patent Sony. Przekaźnik mutujący, czyli odcinający wyjście, właściwie jest to spinający wyjście. Wyjście głośnikowe, wyjście sygnałowe do masy, tak aby każdy ruch na panelu, przełącznik, szukanie, żeby nie było dziwnych trzasków na wyjściu, więc jest mutowany on do masy. I tyle. Więcej nie ma co tutaj gadać. Bierzemy się za strojenie. Wyjściowe parametry mamy, a jakie będą wejściowe parametry mamy, a jakie będą na wyjściu, to się okaże po strojeniu. Także przerwa dla Was, ja zabieram się za strojenie. I zobaczcie, na oscyloskopie mamy już sinusoidę z modulacji tego tunera, z generatora 97,3 MHz, minus 45 dB. Sygnał maksymalny, niemalże w strojeniu jesteśmy. Częstotliwość. A tu zobaczcie, jaki jest odchyłka zera detektora. Ponad 300 mV. No to się nie dziwić, że on się nie zatrzymywał automatycznie. Więc nie pozostaje mi nic innego jak zestroić zero detektora i minimum zniekształceń. Po zgrubnym skalibrowaniu zera i zniekształceń mamy minus 5,5 mV 0. I zobaczmy, czy teraz wyszukuje nam stację. Lecimy sobie szukaniem stacji. Jak widzicie, zatrzymuje nam się już od góry na generatorze, na sygnale z generatora, od dołu, stereo, zniekształcenia. No i już mamy taki wynik wstępny. 65 kanał prawy, 62 kanał lewy. Z ponad 0,3. Z ponad 0,3 zniekształcenia w kanale lewym jak i prawym. Zeszliśmy do 500 już. Jeszcze troszeczkę poliżemy to, tak aby jeszcze to dopracować. I kontrola stanu elektrowni w międzyczasie. 2200 mikro. Nippon Chemicon 35V. Co nam wypluje nasz tester? Setne. Utrata 31 mikrofaradów. Także jest to jak najbardziej w normie. Takie SR również zostaje. Nie szukamy dziury w całym. Zostawiamy. Sprawdzę jeszcze wyrywkowo kilka kondensatorów w zasilaczu. Jeśli są ok, to zostawiam. Jestem ciekaw tych Elna Serafin. Jakie będą miały parametry. Sprawdźmy sobie razem. Zobaczymy. 1000 mikro, 16V. Wzorowo. Nie ma do czego się przyczepić. Cyk, fuch i zestrojony tuner. Zobaczmy sobie.
Teraz nawet na kawałku kabla sygnałowego, który jest podpięty do generatora, jak widzicie, stroi nam stację, łapie, zatrzymuje się i wstraja się bez problemu, czego wcześniej nie było. Dobra, mamy stację wstrojoną, czyli nasz sygnał z generatora. Elektrownia, tak widzieliście, sprawdzona, jest ok, także tutaj nic nie poprawimy, nic nie grzebiemy. Zero detektora, ja cały czas sobie kontroluję podczas nagrzewania. Idealne zero. Ona pewnie popłynie troszeczkę, bo przy temperaturze, przy zmianie temperatur, ja również testuję to, przykrywam sobie, albo obudowę kładę, albo przykrywam tak, aby wygrzać troszeczkę te obwody, które są dość czułe na różnicę temperatur. Zobaczymy, czy nam zero delikatnie odpłynie. Plus minus 10 mV. Zazwyczaj w serwisówkach producenci podają, że to jest dopuszczalny dryf. No i porównajmy sobie nasze parametry w tym momencie, jakie osiągamy. Takie parametry mamy w tym momencie. Jest to tryb wide, 500 w przybliżeniu, nawet niecałe 500, kanał lewy, kanał prawy, 500 niecałe z szumami, intermodulacyjne w porządeczku, SNR 66 dB ważony. Także skok chyba dość duży, to jest około chyba 10, ponad chyba 10 dB SNR, więc stosunek sygnał-szum uległ poprawieniu. Na pewno się to odbije na jakości odbioru, nawet nie na samym strojeniu, bo tu jeśli chodzi o zestrojenie, no to na pewno zestrojenie zera detektora, ale tutaj SNR, no to już ma wpływ na odsłuch, na wrażenia odsłuchowe. U góry widzimy jeszcze analizator widma. Udało się obciąć te piki od pilota 19 kHz. Zaraz sobie wrócimy jeszcze do pików. Dlaczego nie wycinamy ich całkowicie? Chociaż można by tu na tych filtrach to zrobić, można by je całkowicie wyciąć, ale zaraz sobie powiemy, czemu nie warto i nie powinno się według mnie tego robić. Dobra. U góry w tym momencie mamy wyniki, jak było wcześniej w trybie wide. Jak widać, poprawa znaczna. Nawet nie ma chyba co dyskutować. Dobrze. Teraz tryb narrow. Zniekształcenia niecałe 9, poniżej 900. SNR 60, 61, właściwie 61 prawie decybeli, czyli również in plus. Po strojeniu u góry wyniki jak było, w tym momencie są do wglądu, na dole jak jest. Różnica chyba nie wymaga komentarza. Jeszcze sprawdźmy sobie tryb wide. Pamiętacie, jak słabiutko było, jak zmniejszałem sygnał. Minus 75 dBm z generatora. W tym momencie mamy nadal 57 dB SNR, więc całkiem zadowalający wynik. Odsłuch możliwy, a sygnał już dość słaby. I zniekształcenia 800. Także poprawa jest widoczna. Minus 80 dBm było znacznie gorzej. W tym momencie mamy 1/10. SNR powyżej 50, także sygnał bardzo fajnie jeszcze odbierany. Minus 85 dBm, nadal mamy jeszcze sygnał stereo. 0,2 zniekształcenia SNR 46-47 dBm. Zobaczmy sobie, dokąd zjedziemy z czułością. Minus 87, jeszcze się pali dioda stereo. Już nie będę zmieniał kadru, musicie uwierzyć na słowo. Minus 88, jeszcze mamy diodę stereo. Minus 89, jeszcze dioda stereo jest zapalona, więc czułość poprawiłem. Minus 90, jeszcze mamy diodę stereo, 42 dB. Minus 91, zgasła dioda stereo. Jak widzicie, muting, czyli układ wyciszający się załączył, nie mamy sygnału. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Minus 90 dBm.
sygnał stereo mamy i to jest nasza czułość użytkowa stereo. SNR mamy 40. Także jeszcze możemy odebrać audycję. Minus 90 dBm to jest, patrzę ze swojej ściągi, 7 mikrowoltów. Taka czułość tego tunerka, jeśli chodzi o stereo. A jeszcze sprawdźmy sobie mono. Wyłączyłem stereo sygnał. Sprawdźmy sobie czułość mono. Dobra, teraz mamy sygnał mono. I jedziemy z generatorem, aż uzyskamy 20. A nie, bo już muting się załącza. Musiałbym wyłączyć, czyli wyłączmy sobie wyciszanie. Dobrze, wyłączyłem wyciszanie i w tym momencie jedziemy z generatorem, z sygnałem z generatora do momentu, aż osiągniemy 26 dB SNR. Będzie to nasza czułość użytkowa tego tunera. No, widzę, że zniekształcenia dość wysokie, ponad 3%. Jeszcze jedno oczko, to jest to. 26 średnio. Dobrze, czyli 26 da 26 dB dla minus 99 dBm, czyli to jest minus 99 dBm. Gdzie my mamy te dBm? Minus 99 to jest 2,52 mikrowolta. Czułość. Taką mamy czułość użytkową tunera stereo 7 mikrowoltów. No i dobra. To jeszcze jeden test. To zatrzymajmy sobie pomiar. Tutaj wcześniej zdjąłem pasmo przenoszenia naszego tunera. Tak, żeby było coś widać, może przybliżymy lekko, półciężko. OK. Mamy skalę na szybciutko. Skala odniesienia 1 kHz to jest 20,1 dB. To jest nasza skala odniesienia. Punkt odniesienia. Od dołu pasma przy 20 Hz to mamy spadek pół decybela, więc super od dołu przenosi. Jak widzicie, delikatna góreczka. To jest około też pół decybela na plusie względem 1 kHz. I przy 10 kHz mamy bez strat. Polećmy sobie tak okolice 15. Tutaj nam się troszeczkę postrzępiło, ale średnia jest wyciągnięta. Przy 15 kHz mamy straty, jak widzimy, 1 dB zaledwie. Więc pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta jest zachowane. Jeszcze tak polecę. Przy 17 kHz mamy minus 22,5, czyli 2,5 dB, więc bardzo fajnie ten tunerek ma pasmo przenoszenia, bardzo fajne. Ta lekka góreczka to jest pół decybela, także po prostu rozciągnąłem skalę. Jeżeli byśmy sobie skalę pomniejszyli, to jest naprawdę bardzo, bardzo liniowa pasmo przenoszenia. Nie ma co tutaj się przyczepiać do tego. I jeszcze jedna rzecz, rzut oka jeszcze na zero detektora, jak widzicie, stoi w miejscu. I rzut oka na płytę, na zakończenie. To co mówiłem, tylko pokazywacza nie mam w tym momencie. Coś trzeba dobrać. Usunąłem klej, który, jak już pokazywałem na poprzednich odcinkach, w odcinku z Cambridge Audio, niestety ma on pewną rezystancję, która może nie być obojętna w niektórych punktach na płycie głównej. Tutaj również usunięty klej. W moim tunerze, o którym mówiłem, ten klej prawdopodobnie spowodował uszkodzenie. Udało się je na szczęście naprawić, ale to osobny temat. No i dobra. I myślę, że na tym sobie skończymy ten odcineczek, jeśli chodzi o ten tuner. Fajny tuner z dużym potencjałem. Ok. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.